Bardzo ważne jest mieć mentorów. Bardzo ważne jest mieć jakieś wzorce. Nie? Człowiek potrzebuje, do swojego rozwoju potrzebuje mieć kogoś takiego wokół siebie. Tak samo jak i potrzebuje mieć jeszcze dwie osoby. To jeden to jest taki ktoś, kto Cię będzie zawsze wspierał w tych ciężkich chwilach, kiedy masz wątpienie, czy to co robisz ma sens, nie? To wiesz, że na niego zawsze możesz ufać i potrzebujesz też kogoś do stałej współpracy, z kim będziesz się równorzędnie mogła rozwijać i będziecie się nakręcać, nie? Motywować, bo on zrobił dzisiaj to ja też muszę to zrobić i tak dalej, nie? Dlatego też bardzo fajnie mówię o tym, że ludzie potrzebują w takim swoim pokoju 3 dodatkowe osoby. No tak, na pewno, w sumie tego nie wiem, ale tak sobie myślę, że w ciągu 30 lat mogłeś mieć jakiś kryzys i myślałeś, czy to dalej ma sens, to co robisz. Było tak? Moje kryzysy nie dotyczyły tatuowania. Bardziej prowadzenia studia, bardziej pracy z ludźmi takimi na zewnątrz niż samego tatuowania. Nie? Bo radość dawania ludziom to, po co do mnie przychodzą, jest taką największą nagrodą i dlatego też między innymi ja zajęłem się tatuażem i zrezygnowałem z malarstwa. Ten bezpośredni kontakt dla mnie jest najważniejszy i ja tego potrzebuję. Jasne. Na pewno ze względu na całą Twoją historię nie masz żadnego problemu z klientami, ale wiem też, że mimo tego, że bardzo cenisz swoje historię, znasz cały warsztat, wiesz zapewne wszystko o tatuażu, co już można wiedzieć, no to mimo wszystko oglądając i obserwując social media Twojego studia, wygląda to naprawdę niesamowicie i pięknie, estetycznie i można by się z tego uczyć. Jaką cenę tak naprawdę, że cenę to jest złe określenie, ale jak ważne są dla Ciebie też takie miejsca jak social media, żeby pokazywać Twoją wiedzę i wiedzę tatuatorów, którzy u Ciebie pracują? Trudno mi o tym mówić, dlatego że moje prywatne, moje social media Sławomir Frączek faktycznie nie działają. Ostatni post miałem w 2019 roku. Okay. Ale pilnuję, żeby przynajmniej studio było na jakimś poziomie w tej społeczności i szukam jakiegoś rozwiązania na to. Cały czas nad tym pracujemy. Mi się bardzo podoba, ale jak tak? to wygląda. Tak, no to tak. trzeba... Od zawsze, powiem Ci, zawsze, od wielu, wielu lat, jak obserwowałam, to miałam wrażenie, że zawsze jesteście o krok przed. Ja się cieszę. To się cieszę. No, jakbyś spytała się ludzi, z którymi pracuję, to Ci powiedzą, że jak kurczę, trochę się rzucam, nie mogę znaleźć na to sposobu i nawet jakby to nie jest dla mnie najważniejsze, ale chciałbym jak gdyby robiąc to trafiać do ludzi, którzy chcą mieć budowaną jakąś taką świadomość. Nie wiem jak to w ogóle powiedzieć. No, coś tam robię, no, chyba to będzie najlepiej. Coś tam robię, dobra, faktycznie pracuję nad tym. Nie jest to stabilne przede wszystkim. Ja mogę powiedzieć, że to nie jest stabilne, to po prostu sobie lata. Teraz też robimy takie rzeczy, które są chwiejne mocno. Przygotowuję sobie coś, jakiś nowy taki koncept komunikacyjny i no, jest już na ukończenie. Być może znowu nam to da taką przestrzeń do kontaktów z klientami właśnie na tych płaszczyznach. Nie? Ale to, no nie wiem, nie wiem co Ci mam powiedzieć po prostu. To jest taki temat dla mnie. Słuchaj, jesteśmy dziwny. tak naprawdę chwilę przed Tattoo Conventem w Poznaniu i nie mogłabym nie zadać Ci pytania, bo tak naprawdę Twój pierwszy konwent tatuażu, bo współorganizowałeś konwent tatuażu w Warszawie. Jak się ten konwent nazywał? Kiedy to było? Mówisz o Mega Tattoo? Tak. Mega Tattoo w 1998 roku odbył się za sprawą Konrada Kolankiewicza, młodego człowieka, niespełna chyba 20-letniego, szefa agencji artystycznej Mega Sound.
I przypadkowe spotkanie w Hanowerze na jakimś festiwalu tatuażu zaowocowało tą współpracą i takim efektem. Konrad był pod ogromnym wrażeniem tej niemieckiej imprezy i zapalił się do pomysłu zorganizowania, przyniesienia czegoś takiego na nasz grunt. Obiecał mi, dotrzymał słowa i zaprosił do współpracy, połączył swoje właśnie możliwości organizacyjne z moją znajomością branży i zajęliśmy się organizacją. Wybrał najbardziej oczywiste miejsce w Polsce, znane każdemu. To była sala kongresowa Pałacu Kultury i Nauki. I to miejsce też pokazywało, że impreza nie jest tuzinkowa i przyciągnęła wszystkie możliwe media na te 2 dni w środku tygodnia. To nie była sobota, niedziela. To był wtorek, środa. Okay. Jedyna dostępna data, kiedy ten festiwal mógł się odbyć. Nie zniechęciło go to. I publiczności było dosyć mało, ale media były wszystkie i celebryci też byli. I od tego momentu, bo wtedy można było właśnie posłuchać samo na temat tatuażu do powiedzenia Leroy, Przemek Saleta i inni muzycy albo sportowcy. I od tego momentu media zaczęły przedstawiać tatuaż jako środowisko o takim negatywnym znaczeniu, ale jako rzecz, która może być pozytywna, może być z właściwym przekazem i coś, co pozwoli zaistnieć nam na dłużej. A jeszcze chwilę przed tym, podczas organizacji, chcąc pozyskać środki od jakichś sponsorów na tą imprezę, wszyscy przekazywali nam informację, że no niestety, ale ta grupa ludzi nie jest w kręgu ich zainteresowania. Masz super segregator. Mam. Nie jeden, Nie bo jeden, masz mam jeszcze, ich dużo, tam, masz tak. jeszcze widzę piękny album, bo ta segregator Nie, też to można go zrobił nazwać. kolega dla nas kiedyś pamiątka po nim, bo Mariusz niestety nie ma go z nami, kiedyś zajmował się skórami, zrobił i tam przechowujemy też różne ważne dla nas rzeczy. Rozmawialiśmy o sanepidzie Ach, tak, rozmawialiśmy. i jak to kiedyś wyglądało. Tak to wyglądało, że dosyć szybko zorientowałem się, że żeby funkcjonować, muszę mieć uregulowane sprawy sanitarne. Bo taka instytucja w Polsce była znana jak Inspekcja Kontroli, Sanepid. Wszyscy się jej bali, więc był moment, kiedy idąc do studia, ja też patrzyłem, czy nie stoją jakieś panie albo panowie z aktówkami, z teczkami, którzy chcieliby mnie skontrolować. Uznałem, nie mogę się bać, muszę do nich po prostu iść i się dowiedzieć, jak to mam załatwić. Mimo że bardzo chcieli pomóc, nie mieli żadnych regulacji i dostałem od nich nie mieli informacji, bo nie mieli tej regulacji dotyczących tatuowania i przekazali mi taką informację, że sprawa trafia do Warszawy. Poważnie brzmi. Poważnie brzmi. A później od kogoś innego dostałem takie pismo, które było zaraz znajdę gdzieś, rozsyłane po powiatowych stacjach sanitarnych. O! I to pokazuje, jaki Ministerstwo Zdrowia ma stosunek do tatuażu. To jest 96 rok, 14 luty, nie? Państwowy Zakład Higieny w Warszawie jest zdecydowanie przeciwny wykonywaniu tatuaży skóry ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz wprowadzania do organizmu człowieka substancji szkodliwych dla zdrowia. To jest oczywiste. No i tutaj są wymagania, jakie oni stawiają, żeby ukrócić ten proceder.
Tutaj jest taka fajna adnotacja punktu trzeciego, zobacz. Osoby wykonujące usługi nie mają na ogół określonego wykształcenia, trudno ocenić ich stan świadomości i tak dalej, Wow. dalej, nie? Więc Dotyczący zakażenia. dotyczące zakażenia i tak dalej, Innych nie? osób. Więc łatwiej było im wtedy wymyślić sposób, jak ukrócić to tatuowanie, niż jak nam pomóc. No ale na szczęście stało się inaczej. A to co, trzeba było Wypracowaliśmy wysłać sobie- kolejne pismo i odpowiedzieć im, że wcale nie jest tak, jak napisali? Nie, bo ja tego nie mogłem mieć. To było adresowane do inspekcji sanitarnych, powiatowych. Nie? Ja to dostałem nie od nich, tylko po prostu bokiem dostałem. Ale dzięki współpracy z moją inspekcją sanitarną, z panią już emerytowaną, bardzo pozdrawiam panią Giertych, mozolnie wypracowaliśmy sobie jakąś drogę, żeby osiągnąć swój cel. I to wyglądało w ten sposób, że ja pozyskiwałem informacje z festiwali, tam od tatuatorów zachodnich albo z jakichś tam czasopism, które udawało mi się przetłumaczyć. Ona to konsultowała ze swoimi technikami, wracała do mnie, powtarzaliśmy to, zmienialiśmy. Trochę to musiało trwać. Trochę to trwało, no aż udało się, bo wyszło rozporządzenie. Widzę, że masz też bardzo dużo tekstu takiego pisanego przez chyba Ciebie, z tego co mi się wydaje. O czym są te wszystkie kartki? Te wszystkie zapiski to są wynik tłumaczeń moich znajomych dla mnie z różnych zachodnich publikacji. Ja nie znałem, w latach 90. nie znałem języka ani niemieckiego, ani angielskiego, więc prosiłem znajomych, którzy byli na uczelniach, o tłumaczenie dla mnie. I z tych pozyskanych informacji mogłem zdobywać swoją wiedzę. Tak, i dopiero widzę, że to jest inny uczyć. charakter pisma Tak, wszędzie. tak. Więc z tej Niesamowite. pracy naprawdę no, dużo zrobiliśmy. To jest Dużo zrobiliśmy, piękne, nie? to jest aż łza się Było. wokół kręci, jak o tym wszystkim opowiadasz, że to wszystko trzymasz i że teraz możesz o tym wszystkim pięknie opowiedzieć. Tak. Ale przygotowałeś też bardzo dużo zdjęć. Słuchaj, przejdźmy do zdjęć, bo z uwagi na to, że jestem fotografem, to mnie Tak. najbardziej interesuje. To, no, zgadza się, tak. To zostajmy na tych, nie będę wyciągał więcej. Opowiadaj. Co możemy wziąć? Pierwsze z brzegu. Na pierwszym Tatufeście mnie nie było. Ale po pierwszym Tatufeście Radek zaproponował mi współpracę przy obradach jury i stworzenie zespołu oceniającego pracę innych artystów. I poprosiłem o pomoc Piotra Żurawskiego, pioniera polskiego tatuażu, mówiliśmy na Anię Biemi, dlatego że ona była jednym z edytorów takiego portalu międzynarodowego Body Modification Engine. Ania pisała dla nich, recenzowała, była tam bardzo ważną postacią. I poprosiłem też fotografika Michała Świtalskiego, który pracuje z ludzkim ciałem, robi fotografię modelką. Więc chciałem, żeby ta ocena prac była brana pod kątem właśnie wielu aspektów, właśnie ciała, historii, tatuażu. No i przez wiele lat w takim zespole nam się udało utrzymywać. Typowy festiwal tatuażu. No właśnie. Typowy festiwal tatuażu. Tak odbywał się kiedyś festiwal tatuaży. Dziewczyny rozbierane musiały być na scenie. Ale całkowicie rozbrane, Całkowicie, wiesz? tak, oczywiście, że całkowicie rozbierane. Każdy festiwal zachodni tak wyglądał, więc my też postaraliśmy się przenieść to na polski grunt. No i na Mega Tattoo dziewczyny rozbierane były jedną z atrakcji. No, wszyscy na to czekali. Często i dość chyba długo tak było. Tak naprawdę z czasem się to zmieniło, że trochę już były bardziej ubrane, a potem już gdzieś tam nawet trochę znikły. Ale cały czas się pojawiają. Na pewno dziewczyny, chociażby w jakiejś nocnej bieliźnie. Ale weź to pod uwagę, że kto był klientami w większości w latach 90., 80., no to byli bajkerzy. To byli No tak, faceci, oczywiście. którzy takich atrakcji poszukiwali i dla nich te atrakcje musiały być zgromadzone. No to jakiś
O, to jest cały taki cykl. Wiesz co? Ja też bardzo często nawiązywałem współpracę z fotografikami. I nadal to robię i czasami robimy takie wspólne akcje. I między innymi tutaj z takim poznańskim fotografem Bartkiem Rugalewiczem pracowaliśmy. No wiesz, to był tam 94 rok. Ale więc świetne, naprawdę świetne. fajne, Ty mówisz prawda? 94 rok. rok. No. Pięknie też No. zachowały się te zdjęcia. No trochę tak. O, tutaj mam, zobacz, wiesz co, w Pile kiedyś w Muzeum Narodowym w Pile był ozdoby ciała i stroju od czasów najdawniejszych do współczesności. Mieliśmy tutaj swoją też, swój udział w tym wszystkim. Ekspozycje nasze trafiły do tego muzeum. No tak, w 2000 fajna roku. rzecz. Boże, w 2000 roku. No. A teraz już jest... Typowi, Ponad 20 typowi lat nasi później. klienci, To jeszcze mnie scena Tupac heavy metalu, zainteresował. Tupac, tak, Tupac. No wiadomo, że podobizny idoli nadal są bardzo atrakcyjne i były wcześniej, są i teraz, nie? Typowi nasi klienci, nie ma co ukrywać, ale scena heavy metalu wywarła ogromny wpływ również na tatuaż, nie? To jest ich bardzo wielki wkład. A masz gdzieś tutaj Twoje zdjęcia? Moje? Kiedy rozpoczynałeś? Moje jako zdjęcia, tatuator? no to już dawno, to już byłem mocno wypasionym tatuatorem, ale, Niesamowite. ale młodym tatuatorem, Niesamowite. Mam ten To moment. wygląda jakby powstało niedawno. no dziękuję, dziękuję. O widzisz, to jest ten okres 93 roku, kiedy też już trochę przybrałem trochę inne jakby wizerunek, no bo to już zajmowałem się, jeździłem do Niemiec, tam siedziałem troszeczkę, spotykałem się z ludźmi właśnie od motoru, więc już troszeczkę, acid shop.